Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Łuczyki. Ja mam na imię Kasia i zapraszam Was na sklepy używane w Niemczech. Zobaczymy, co dzisiaj znajdziemy. Jest ostatnio bardzo dużo ludzi w tych sklepach. Nie wiem, czy stały się modne, czy to po prostu sezon świąteczny i po prostu jest tych ludzi teraz więcej, bo szukają prezentów, całkiem możliwe. Zapraszam Was serdecznie na przegląd półek. Tu mamy jakieś takie lampki. Zobaczcie, jak fajnie to jest zrobione. Wygląda z daleka, jakby na tym był metal, w sensie nałożony, ale to jest po prostu w szkle zatopione. Troszkę tu u góry wystaje, ale na dole nie. Ładne. Po euro 50. Co tu jeszcze jest? O, tu takie ładne. Mienią się pomarańczowo-czerwono. Euro 50. Coś ostatnio ciężko znaleźć coś fajnego, takiego starego, wiecie? Good morning. Jakieś nowoczesne, ale ładne. O, patrzcie, jakie ładne. Stareńkie albo i nie, niekoniecznie. Porcelana Kala. A tu mamy zapewne Villeroy Boch. Chyba już je widziałam. Czy 50 sztuka? Tu mamy Thomas. Taki zestawik za 12 euro. Tu mamy takie dzwoneczki od Huchenroy, to mam taki jeden. Nie będę wyciągać, po 7,50 sztuka. Powiem szczerze, że nie ma tutaj nic fajnego starego. Same nowoczesne rzeczy. Jestem zdruzgotana trochę. Oprócz tych może dwóch. Tu jeszcze mamy takie dziwną lampkę do wina. 2,50. Nie znam, być może jest to coś wartościowego, ale nie znam się. Co tu jeszcze mamy? Pani chodzi i dzwoni dzwonkiem. Także sami widzicie, nic takiego starej porcelany. Ostatnio bardzo ciężko znaleźć. Prędzej na Flomarku niż w takich sklepach. Euro 50, bardzo ładne. 5 sztuk jest. Tu mamy takie piękne Huchenroyta. On często jest taki motyw. Chyba widziałam gdzieś w angielskich też porcelanach. To chyba jakaś podstawka pod coś, może pod jakiś dzbanek. Fajnie by wyglądała. Tu mamy taki cukiernicę. Taki dzbanek chyba znacie, on jest dość modny i dość znany. I tak jak mówię, tych starych rzeczy jest tutaj bardzo ciężko do dostania ostatnio. Zestaw 4,50, bardzo ładny. Z takim uchwytem miśniańskim, piękne.
Zobaczmy jeszcze tutaj na obrusy. Obrusy pościel. Pościel nie potrzebuje. Ręczniki tu kosztują 4 euro. To też nie jest jakoś tanio. Co to jest? Poszewka. Tu też są jakieś poszewki. Czekajcie, ale pod poszewkami jest coś innego. Więc sobie to zobaczmy. Teraz przed świętami będą prawdopodobnie ludzie przynosić różne dary, bo tak ten sklep funkcjonuje. Po prostu przynosi się, co się człowiek nie potrzebuje. I to kosztuje tutaj 4,50, bo ręczna robota, nie? Każdy po prostu przynosi to, co nie potrzebuje. Tu mamy taką zawieszkę na coś, na choinkę za euro. A tu mamy jeszcze taką jakąś. To też jest niby zawieszka, może do okna. Coś takiego. To sobie tu odłożymy z powrotem. Tu mamy też poszewki. I zobaczmy na obrusy. Dość dużo ich tu jest. Dużo jest nowoczesnych. Nowoczesne też nie są złe. Tylko musi taki być, wiecie, odpowiedni. Ja już dość dużo obrusów mam, więc powinnam być bardziej wybredna, jednym słowem. I nie brać wszystkiego. No tu mamy coś też ręcznie robione za euro. I tu już mamy takie duże. Tutaj mamy taką małą kapotę. To sobie do niej zajrzymy. Trochę zegarków. Ten ciekawie wygląda. Ten złoty. Chyba Citizen na nim pisze. Albo jest napisane. Tu mamy jeszcze jeden zegar taki. O. Z jakiegoś kamienia. Za 18,50. A tu u góry. Chyba taka karafka, nie? Z kryształu. Za srebrem. Za 65. Chyba kiedyś miałam taki aparat. Jest taki wąski i cienki. Dawno temu. Aha, to jeszcze mamy ładny zegar z tyłu. Za 22,50. Schatz jest napisane na nim jako marka. Tutaj mamy ładny obrusik pod spodem, zobaczcie. Taki. Co to jest za porcelana tutaj? To jest chyba co innego. Opatrzcie, to jest ten Karl Tilsch, ale piękny. Ale to jest co innego, bo już widzę. To jest Bawaria. Ale widzicie, taka piękna cukiernica za piątaka. Proszę bardzo. A tu mamy, słuchajcie, z tyłu takie piękne obrazki. Też malowane. Chyba farba olejna. Tu jest trochę tak jakby uszkodzona ta ramka. Tak trochę wygląda. Zobaczmy je. No ładne. Bardzo ładne wręcz. Nie mają ceny. Musiałabym pytać o cenę. Tutaj mamy też coś ciekawego. Zobaczcie, taka
Dziwna karawka. O, za 6 euro. Ładna. Trzeba przyznać. Dużo ludzi jest ostatnio w takich sklepach, wiecie? Strasznie dużo. Aż się ciężko nagrywa. Tu mamy takie coś. Z jakimiś chińskimi znaczkami. Żurawie chyba są na tym. Powiem wam szczerze, że ostatnio mnie przeraża to, ile ludzi jest w tych sklepach. Nie wiem, czy to jest taki objaw, że po prostu idzie ku świętom i ludzie więcej rzeczy kupują. Nie mam pojęcia. Jest to możliwe. Strasznie dużo ludzi. W sklepach jest. Tu jakie fajne to. To jest pojemnik na świeczkę. A ja myślałam, że to jest na prąd. A to nie jest na prąd, ale ładne takie. Mogłoby stać się, że tak powiem, na jakimś tablecie jako ozdoba. Muszę poszukać tej marki, bo to chyba nie jest byle co. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy bez sygnaturki. Mikołaje, Mikołaje, Mikołaje. Tonę Mikołaje ostatnio wszędzie. Jest. O, tu mamy takie, o, piękne. To chyba amarylis, nie? Tak mi się wydaje, że to amarylis. Nawet na pewno. Chyba już taki widziałam czerwony gdzieś tutaj na sklepie. Tutaj mamy takie jeszcze resztówki tych co ostatnio kupowałam. Tirschen Road. 3 talerze zostały. Mlecznik za 2,50. Tutaj te takie, nie wiem co, kubeczki to chyba są, ale to nie jest już Tirschen Road, tylko Kala. I te filiżanki już są niestety po 3 euro tylko, a nie po euro. No, te po euro zaraz poszły. Jakoś ktoś je to źle ktoś wycenił. A tu jeszcze jakiś talerz mamy. Sobie na chwilę usiadłam, wiecie. Taki fajny fotel jest. Co to jest? Schumann. Schumann. To jest Schumann. Muszę wstać, żeby to położyć. O, a to nie jest coś nowego. Takie, o, jeszcze coś tu jest. No ładna jest ta Tirschen Road, jest dużo ładniejsza od tej. Nie wiem, czy wy to widzicie w ekranie, ale jest po prostu, chociaż już widziałam inną wersję Kala i też była bardzo ładna. Ta jest taka sobie, nie wiem, jakaś, ta ma taki cień, wiecie, koło tych konturów, a ta tego cienia nie ma i jakoś tak mi się bardziej podoba, wydaje mi się. Nawet jestem pewna. O, widzicie, tu jest jedna za euro. Czemu tak? Jest ta sama. Tu jeszcze coś widzę. Co to jest? Na co to może być? Taki pojemnik dziwny.
Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije na zestawieniu. Słuchajcie, co nam przybyło, co kupiłam. Słuchajcie, muszę się Was coś zapytać, bo ostatnio przeczytałam taki dziwny komentarz. W zasadzie to, mnie to nie zdziwiło, ale zdziwiło to bardzo internautów i komentatorów tego krótkiego filmiku, czyli rolki na Facebooku. Było tam mniej więcej taki film od pani Szelongowskiej, na pewno znacie. Pani, która robi takie metamorfozy w domach, mieszkaniach. I pani weszła do takiego, wiecie, domu, który chciała pokazać. Tam nie robiła remontu, tylko pokazywała po prostu piękną rezydencję. Wchodzi w płaszczu i mówi: czekajcie chwilę, muszę się rozpłaszczyć. Czy Wy znacie to określenie? Bo ja powiem szczerze, że ja je znam, dla mnie to nie jest dziwne, nic dziwnego. Natomiast w komentarzach pod tą rolką zrobiła się dość mocna burza, że no jak rozpłaszczyć, jak to znaczy rozpłaszczyć, zaraz się będzie coś, w ogóle takie dziwne komentarze były na ten temat, ale dla mnie, że tak powiem, nie było to nic dziwnego. Być może, że młodsze pokolenie tego słowa nie zna, jest to takie potoczne słowo, chyba go nie ma w polskim słowniku, bo nawet na pewno, ale jest to takie ciekawe słowo, rzeczywiście ja go znam. Rozpłaszczyć się, czyli ściągnąć płaszcz. Jestem ciekawa, czy znacie, bo u nas było bardzo na porządku dziennym, nic dziwnego. Słuchajcie, dobra, przechodzimy do zestawienia, co nam przybyło, ale nie przybyło nam dużo, przybyło nam wręcz bardzo mało. Starałam się nie poszaleć, to po pierwsze, a po drugie, powiem szczerze, że nie było tam nic takiego, co by naprawdę musiała naprawdę wziąć. Nie było dużo takich rzeczy, było wręcz ich bardzo mało. Jest okropnie dużo ludzi ostatnio w tych sklepach, więc ja myślę, że to jest też to, że ja tam po południu chodzę, rzadko kiedy wcześniej, bo nie mam jak wcześniej, więc myślę, że po południu to ci ludzie przychodzą, którzy są po pracy, no ich może więcej, chociaż wcześniej tak nie było, więc trochę zwalam to chyba na sezon przedświąteczny, tak myślę. Słuchajcie, 3 talerzyki, szkoda, że tylko 3, ale może się jeszcze trafią. Tirschenrot z taką sygnaturką, już Wam pokazuję. Z taką sygnaturką po euro. Euro to jest bardzo dobra cena, no naprawdę, bardzo dobra cena, bardzo ładne. Ja lubię, słuchajcie, ten wzór cebulony właśnie taki, on jest taki, jakby miał taką mgłę pomiędzy tymi konturami. On nie jest taki bardzo wyrazisty, tylko taki jest delikatnie zamglony. Taki właśnie model mi się najbardziej podoba. I one były po euro, to jest naprawdę mega cena. Jeszcze raz Wam pokażę. Kurczę, jak nowy, nie? Naprawdę. Idealna i cena, idealna i jakość. Tak mi się wydaje, no bo nic im nie ma. Słuchajcie, i drugą rzeczą była taka ciekawostka, która mnie po prostu zastanowiła na tych półkach tam. Jest to taki zwykły pojemnik na świeczkę, który może stać na jakiejś tacy i może on ma takie wyżłobienie, słuchajcie, na świeczkę tą małą, zwykłą. Ale jest to w kształcie takiego, wiecie, no ma to tam z 10 cm, myślę, że 8-10 cm to może mieć. Trochę wygląda jak marmur, ale nie jest, ale jest zimnawe, więc jakieś specjalne tworzywo, podejrzewam. Kosztowało to tylko euro i słuchajcie, ja się zastanawiałam w tym sklepie, bo wydawało mi się to czekajcie, może uda mi się pokazać tą markę. O, ona jest tu nalepiona. Ciężko to pokazać jasno, mam tak bardzo z tą lampą. Napiszę Wam to na dole na ekranie, napiszę Wam, co to za marka. Jeszcze tu jest na dole cena, czyli 1 euro. I znalazłam to w internecie. Coś mi mówiło, że to nie jest tanie. Ja to mogę, słuchajcie, użyć na przykład na tacy, jak mam parę różnych fajnych rzeczy, dodatkowo taki świecznik nowoczesny. Wiecie, ja lubię eklektyzm, czyli mieszać różne style ze sobą, uwielbiam, więc nic dziwnego, że od czasu do czasu kupuję też coś nowoczesnego, jak najbardziej. I słuchajcie, to jest firma ta, którą właśnie Wam napiszę na ekranie i to na Amazonie kosztuje dosłownie, ten sam świecznik kosztuje 39 euro. Kolosalna cena, nie mam pojęcia czemu aż tak dużo. Być może, że to tworzywo jest jakieś specjalne, nie wczytałam się jakoś mocno. Być może to tworzywo jest jakoś specjalnie, wiecie, drogie albo coś, nie jest to marmur, absolutnie. No ale 39 euro są też większe, wiecie, można sobie kupić cały zestaw
mały, większy i większy, nie? I to wtedy fajnie wygląda. Ale za euro, słuchajcie, przyda mi się na pewno. I ostatnią rzeczą, słuchajcie, są obrazy. Obrazy ostatnio nie wskakują do mnie, oprócz tego gobelinu, ale przed gobelinem już dawno nic nie było. Ja się tak oszczędzam, słuchajcie, z obrazami, bo jednak tych ścian za dużo nie ma. Tam u nas w domku też za dużo ścian nie będzie, więc nie ma co szaleć z obrazami. Ja kupiłam, słuchajcie, 2. Już Wam je pokazuję. Nie mogłam zostawić jednego, bo jednak to wydaje się komplet. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Na pewno się domyślacie, które. O, takie 2. Ja myślę, że one są bardzo ładne. I one bardzo do siebie pasują. Zresztą mają takie same ramy. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że tutaj jedna rama była troszeczkę uszkodzona, albo jest po prostu czymś zabrudzona. O, tutaj. Mi się wydaje, że to jest po prostu farba. Ja to muszę spróbować na dole wyczyścić, bo nie haczy. Także bardzo fajny. Wiecie co, jeszcze nie sprawdzałam, bo tu jest autor, tu jest sygnatura autora, ale jeszcze nie sprawdzałam. Jak mi się uda jeszcze przed publikacją to sprawdzić, kto to jest, to Wam jak najbardziej napiszę na dole ekranu. I myślę, że są bardzo ładne. Na płótnie, słuchajcie, więc starsze. O, no piękne. Naprawdę piękne. Oczywiście powinien, wydaje mi się, jeden na drugim wisieć. Tak. Na przykład na wąskiej ścianie. Albo tak. W jakimś innym miejscu. Ale na takiej ścianie, takiej, wiecie, słupkowatej, chyba najlepiej by wyglądały. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, i to w zasadzie są całe zakupy, ale ja mam, słuchajcie, dla Was mały konkurs jeszcze dzisiaj. W związku z tymi zbliżającymi się świętami, tak sobie pomyśleliśmy z Wojtkiem, że fajnie by było taki mały konkurs zrobić. I będzie on działał na zasadzie takiej, że jutro ten film wskakuje, czyli w środę. I do niedzieli macie czas, żeby napisać pod tym filmem pocztówka. W sensie pocztówka, jeżeli chcecie od nas dostać życzenia na pocztówce, czy tam w liście, w kartce świątecznej. Jeżeli chcecie od nas dostać życzenia świąteczne kartką przyniesione przez listonosza, to zapraszam do konkursu. Wylosujemy 10 osób i tym 10 osobom wyślemy kartki świąteczne. Od nas 2 oczywiście, czyli ode mnie, od Wojtka. Ja myślę, że to fajny taki gest. Bardzo chętnie to zrobimy. I z drugiej strony Wy też możecie nam kartkę wysłać. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał wysłać nam kartkę na święta, to napiszcie do nas na maila. Mail jest w opisie kanału i ja tej osobie, która do mnie napisze i będzie chciała nam kartkę wysłać, podam po prostu adres w Polsce do wysłania tej kartki. Także zapraszam i do konkursu, i do ewentualnych wysłania nam kartek. Tak jak powiedziałam, konkurs trwa tylko do niedzieli, czyli jeżeli to jutro wejdzie, czyli w środę, to do następnej niedzieli kolejnej możecie zgłosić się, czyli wpisać pod filmem pocztówka. Ja wylosuję wśród Was 10 osób i tym 10 osobom wyślemy kartki. Także zapraszam do konkursu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Jak się podobało, to łapka w górę i do zobaczenia. Pa!